Tak, 8 drużyn i wśród pań i wśród panów weźmie udział w tej rywalizacji. Jeśli chodzi o rywalizację kobiet, to w zeszłym roku złoty medal wywalczyła sztafeta Stali Ostrów Wielkopolski przed MOS-em CSIR Dąbrowa Górnicza i AZS-em UMCS Lublin. Tylko lublinianek spośród medalistek nie ma w stawce zawodniczek biorących udział w rywalizacji. Stal Ostrów Wielkopolski między innymi z Olgą Szlachtą, a więc i Zofią Losy oraz Leną Kanicką, tak, czyli ze skoczkiniami w dal. Wiemy, że Szlachta potrafi biegać 13-14, tak było 3 lata temu, ale teraz przedstawiamy od toru 9 zawodniczki AML-u Słupsk, Prus, Mucha, Czepiel-Kozłowska. Tor 8 WLKS Wrocław w składzie Kobylska, Wasilewska, Pytel i Kasprzak. Na torze 7 Dąbrowa Górnicza w składzie Maja Bazylak, Wiktoria Apsyl, Kinga Mucha oraz Julia Przywieźnik. Tor 6 czempion Bełchatów, Anna Olczyk na pierwszej zmianie, a potem Domagała, Zochniak i Pajęcka. Taka trójka została desygnowana do sztafety. Na torze 5 Tomasowia Tomaszów Lubelski w składzie Julia Kawałek, Wiktoria Gajosz, Natalia Wójcik oraz Joanna Fus. Tor 4 obrończynie tytułu, sekcja skoków dal Stali Ostrów Wielkopolski, Olga Szlachta, Oliwia Płonka, Zofia Losy i Lena Kanicka. Tor 3 zajmuje Podlasie Białystok w składzie Kinga Budzisz, Zuzanna Baczyńska, Gabriela Raczkowska i Karolina Piasecka. No i na torze 2 składzie Lipska, Maligłówka, Woś oraz Trąbczyńska, CKS Budowlani Częstochowa. W zeszłym roku złoty medal dawał czas 47-22 ekipy z Ostrowa Wielkopolskiego. Dąbrowa Górnicza natomiast pobiegła 47-58. Proszę powstać. Ogromne skupienie przed tym biegiem sztafetowym i mamy jeszcze powtórkę procedury startowej. Przypomnijmy, na pierwszych zmianach na torze 9 w AML-u Słupsk Magdalena Prus, w ekipie WLKS-u Wrocław Hanna Kobylska, to tor 8, na torze 7 Dąbrowa Górnicza i Maja Bazylak, na torze 6 czempion Bełchatów, tutaj Anna Olczyk otwiera tę sztafetę, na torze 5 Tomasowia Tomaszów Lubelski z Julią Kawałek, na pierwszej zmianie Olga Szlachta, na torze 4 otworzy sztafetę Stali Ostrów Wielkopolski, na torze 3 w Podlasiu Białystok na początek Kinga Budzisz, a na torze 2 w Budowlanych Częstochowa Aleksandra Lipska. Gotów. Tor 4 i 7, tutaj szczególnie zwracamy uwagę, bo to medalistki z zeszłego roku, złote ze Stali Ostrów Wielkopolski i srebrne z Dąbrowy Górniczej. Na drugiej zmianie w Stali Ostrów Oliwia Płonka, w Dąbrowie Górniczej Wiktoria Apsyl. Na trzeciej za moment będziemy mieli Zofię Losy. Widzimy tutaj charakterystyczne koszulki Stali Ostrów Wielkopolski. Nie w każdej sztafecie pewne są zmiany, ale pewne jest te pierwsze i drugie miejsce. Tutaj widzimy na torze 6 ostatecznie czempion Bełchatów i na ostatniej zmianie Lena Pajęcka. Ona jest w stanie to utrzymać do samego końca i to utrzyma, choć ściga ją Dąbrowa Górnicza i ekipa z Tomaszowa Lubelskiego, jednak nie dadzą rady. Zatem czempion Bełchatów w składzie Anna Olczyk, Małgorzata Domagała, Amelia Zochniak i Lena Pajęcka okazują się najlepsze ze wstępnym czasem 46,64. To już oficjalny rezultat tej sztafety. Dąbrowa Górnicza 47,18.
A na miejscu trzecim Tomaszów 47-37. Stal Ostrów w zeszłym roku była najlepsza, a tutaj bez medalu tuż za podium na 4. pozycji. Lena Pajęcka, która dzisiaj zdobyła srebro indywidualnie na 400 metrów, która wśród młodziczek świetnie sobie radziła na 600 i 1000. Na Festiwalu Młodzieży Europy będzie nas reprezentować na dystansie z 2000 metrów z przeszkodami. Teraz wygrywa jeszcze sztafetę 4x100 metrów. Najbardziej wszechstronna chyba biegaczka, jeśli chodzi o te mistrzostwa. Wspaniały występ czempiona Bełchatów, wspaniały finisz Leny Pajęckiej, ale też znakomita praca Anny Olczyk, Małgorzaty Domagałej i Amelii Zochniak. Amelii Zochniak, która jak pamiętamy jest zawodniczką, która specjalizuje się w biegu na dystansie 400 metrów przez płotki. Nawet jest przecież rekordzistką Polski w tej konkurencji, ale tutaj indywidualnie nie stanęła na starcie. No to w sztafecie pomogła i to w jakim stylu. Widzimy powtórkę tego biegu. Słabe zmiany Stali Ostrów. Tak. Nie były panie raz, że wystarczająco szybkie. Zwłaszcza tutaj wydaje mi się ta trzecia zmiana nie poszła najlepiej, no a po drugie też samo przekazywanie pałeczki między sobą. Już nie była w stanie nadrobić Lena Kanicka na ostatniej zmianie tego dystansu, tej straty do pierwszej trójki i ten czas czempiona Bełchatów naprawdę imponujący. W zeszłych latach 47-22 i 47-47 dawało złoty medal ekipie z Ostrowa Wielkopolskiego, a tutaj wyraźnie złamana bariera 47 sekund. Złoty medal dla Bełchatowa, dla województwa łódzkiego, srebro dla Dąbrowy Górniczej i województwa śląskiego, natomiast Tomaszów Lubelski na 3. pozycji tuż przed Stalą Ostrów Wielkopolski.